Seksista! Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w mieście Hwaseong. Wybraliśmy się dlatego, że stąd mamy wypadową miejscówkę po to, żeby później pojechać na wesele, na ślub siostry męża i stwierdziliśmy, że właśnie w taki sposób będziemy, bo tutaj też mamy darmowy hotel, darmową miejscówkę, bo mieszka znajomy, który na ten sam czas idzie na inny ślub, więc mamy przy okazji nocleg. Będziemy jechać jutro do Padu z rana, więc tak naprawdę tam spędzimy cały dzień, a w niedzielę będziemy już stąd wyjeżdżać. Myślę, że bardzo fajny pomysł, bo przy okazji możemy się tutaj przejść właśnie ze znajomym mojego męża, możemy pójść gdzieś do restauracji. Teraz idziemy do kawiarni, więc pokażę co i jak. Ogólnie no okej jest, jak na razie rozglądamy się, to są pierwsze takie widoki na to, jak to tu wygląda. Wydaje się mi to bardzo podobne do miasta Sejong, w którym mieszkałam. W ogóle mam całą serię vlogów z Sejong, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to Was serdecznie zapraszam. Jest strasznie głośno, bo chyba jesteśmy tutaj przy głośnej ulicy, więc sprawdzę w ogóle, czy dźwięk jest słyszalny. No, lecimy do kawiarni, pewnie się tam spotkamy. Przy okazji Wam pokażę, jak tutaj mniej więcej wygląda. Teraz jest troszkę mało niskich budynków, a dookoła jest sporo dużych, wysokich wieżowców mieszkalnych. Niedaleko też jest firma Samsunga, więc tu jest taka meka wręcz ludzi Samsunga. Właśnie kolega nam tłumaczył, że przez to, że blisko ma, no to często widuje właśnie ludzi z firmy Samsunga. Że pewne sieciówki tych elektrycznych kierowcy się nie zmieniają, obojętnie jakie miasto, trąbienie to jest normalne. Rowery elektryczne oraz hulajnogi są w podobnych markach. I want to go to Seoul. But for one person, 4 million. Right now in Sejong, you would... Oh, I want to try. Mamy już ranek, więc przygotowuję się do wyjścia. Nałożymy tą maseczkę, o której Wam wspominałam, lifting mask, i mam już pielęgnację nałożoną, więc już tyle wystarczy. Nie wiem, po co oni tyle opakowań i tak mają maskę. Dobra, załóżmy, to jest tego typu i pokazane jest w taki sposób, czyli najpierw nakładamy czoło. O, ona jest w częściach, więc jak tu jest pokazane, musimy najpierw nałożyć czoło. Chodź, dobra, tu jest. Powiem Wam tak, teraz wyglądam, jakbym była po jakiejś operacji. Właśnie w taki sposób wyglądam, napuchnięta. Wygląda to niesamowicie śmiesznie. Mówić też niesamowicie śmiesznie mówię. Ogólnie powinnam połowę najpierw ściągnąć z tej ochrony, żeby wygodnie nałożyć i żeby tutaj się nie przyklejało jedno do drugiego. Druga sprawa, tutaj powinnam przytrzymać i wtedy naciągnąć i w taki sposób przez chwilę trzymać, tak, żeby ona się przycisnęła do twarzy, bo ona trzyma się po chwili. W taki sposób, że jeżeli lekko tylko przyłożycie, tak jak na przykład maseczki takie codzienne, to wtedy ona się nie trzyma. Trzeba po prostu mocniej ją przycisnąć przez chwilę i ona wtedy się tak ładnie przykleja do naszej twarzy. Ciągnie, czuję to,
jak tu wszędzie ciągnie. Więc to nie jest tak, że nie czuję jej działania, ale jest bardzo, bardzo dziwna. Maseczkę ponownie trzymamy 30 minut, więc znowu tak w miarę krótko, więc się zastanawiam, czy efekt będzie w ogóle jakikolwiek. No zobaczymy, po prostu wygląda to naprawdę śmiesznie. Znowu nie zrobiłam ujęcia przed, ale pewnie coś tam było nagrane, więc pokażę Wam później w przebitkach, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, ściągniemy tą maskę, bo jak widzicie zaczyna mi się w ogóle tutaj odklejać, a po drugie chciałabym zjeść, żeby w końcu się zacząć szykować. Wygląda moja twarz, oprócz tego, że chyba dorobiłam się zmarszczki tutaj w zgięciu, że jest taki ślad od ciśnięcia po prostu. No nie ma dużej różnicy, więc te maski, ja nie wiem, może trzeba częściej używać. Dobra, ja już trochę sobie zakręciłam włosy, zesprejowałam je, ale i tak chyba, jeżeli będzie trzeba, to jeszcze je troszkę poprawię i zobaczymy, czy w ogóle będę miała rozpuszczone, czy do tej sukienki będą pasować. A teraz zjem. Teraz mamy kimbap, mamy kawę, więc jest czas na jedzenie. Zapraszam Was teraz na szybką retrospekcję, jak wyglądał koreański ślub, ale w kościele. Na moim kanale już jest wedding hallu i sporo jest różnic między tymi dwoma miejscami. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. Ja z chęcią Wam na wszystko odpowiem w osobnym filmie i przedstawię najważniejsze różnice. Tutaj mieliśmy catering oraz salę, gdzie pani młoda mogła porozmawiać oraz uzyskać życzenia od swoich gości. My zrobiliśmy zdjęcia, ale ja za dużo niestety zdjęć nie mam, dlatego że ja byłam camerawoman i to ja zajmowałam się aspektem wizualnym. Oczywiście materiał zostanie udostępniony dla pani młodej, jak tylko uda mi się zmontować. Mam nadzieję, że ta chwilowa retrospekcja Wam wyjaśniła, jak mniej więcej to wygląda. Bardzo ładny ślub. Był dużo dłuższy niż na przykład w wedding hallu, bo tutaj już trwał ślub około 1,5 godziny. Było kazanie, były pieśni, była muzyka od znajomych rodziny, więc naprawdę wszystko pięknie wyglądało. Mam nadzieję, że Wam się taka retrospekcja podobała i zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Jesteśmy po ślubie. Mam nadzieję, że uda mi się Wam coś pokazać, bo to był taki nietypowy ślub. Pewnie już zauważyliście, że ślub w kościele. Ogólnie w Korei większość ślubów jest w wedding hallach. To też taniej wychodzi, ale też dlatego, że to nie jest taka typowa uroczystość takiego typowego ślubu. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Dlatego chciałam też Wam bardzo pokazać, jak to będzie wyglądać tu w kościele, bo ja także byłam pierwszy raz na takim ślubie, ostatnio w wedding hallu pierwszy raz, teraz tutaj pierwszy raz. W ogóle byłam camerawoman, więc nie mam ani jednego zdjęcia z tej uroczystości, co brzmi śmiesznie. Ja zawsze staram się dużo zdjęć robić, a tym razem nie zrobiłam niczego. Przyjechaliśmy do kawiarni, bo tam wszyscy już zdążyli zjeść, wszyscy ogarnęli się i nasza najbliższa rodzina ma ochotę razem spędzić czas, porozmawiać trochę, bo dużo też okazji mojego męża rodzina nie ma na spotkania, dlatego że większość jest w objazdach. Dlatego postanowiliśmy też spędzić w kawiarni. Jak wiecie, oglądaliście mój poprzedni z wedding hallów, to tam byliśmy w kawiarni także, więc widzicie, to już jest taka, jak to się mówi, tradycja.
Ogólnie fajnie było, chociaż bardzo długo. Właśnie to jest też różnica między tymi waiting hallami i tymi w kościele, to, że tutaj naprawdę długo było, bo myśmy byli o 12, tak od 12 to tak naprawdę zaczynają się zbierać koście. Można pójść do panny młodej, przywitać się, zrobić zdjęcia i później w ogóle wszyscy mieli okazję na to, żeby się zagapiłam na maksa i wszyscy mogli sobie na spokojnie później zjeść po samej ceremonii, która trwała chyba godzinę, z tego co kojarzę. Ja w ogóle byłam zajęta naprawdę robieniem filmików, więc miałam tyle na głowie, ale wyszło dobrze, już się rodzina zbiera, więc będę kończyła, bo mnie tak głupio nagrywa. 잠시 후 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. Jedziemy razem z rodziną mojego męża, taką najbliższą, czyli siostrą i rodzicami, coś zjeść, dlatego że już jest późno. Ja tak naprawdę prawie nic nie jadłam, więc z chęcią coś zjem, a musieliśmy i tak zawieźć rodziców mojego męża do hotelu, bo nocują w hotelu, no, tak jak Wam wspominałam, u znajomego w jego mieszkaniu i będziemy chyba coś jeść z warzywkami, dlatego że mama mojego męża jest wegetarianką, więc wegetarianką no nie do końca to tak u niej gra, ale na przykład mięsa nie je. Z tego co wiem, to owoce morza jada, więc widzicie. Taka ciekawostka nasza rodzinna. Nie wiem, gdzie jest ta restauracja, ale jesteśmy w ogóle w okolicy takich domków. Ciekawie to wygląda, jak będziemy wracać, to Wam pokażę, jak mniej więcej wygląda okolica, ale to jest taka dzielnica właśnie domków. Gdzie? Tak patrząc naokoło, tutaj jest wszędzie takie domki jednorodzinne. It's nice looking because this is like house. 목적지에 도착했습니다. Oh, here is restaurant. You are sure that this is? 아빠, 그 차는 누구야? 고모부? 고모부? 그러면 고모야? 맞아. 고모? 이제 형이랑 하영이도 저기 있어. 그럼 여기 차? 맞아. 여기 차는 거? 그러면 여기 따라와봐. 여기 식당 여기 같은데? 아빠 들어가면 돼. 아빠 문 열고 들어가면 돼. 아빠. 메뉴판에 달라. 엄마가 앉아있지. 아빠 어떻게 그래? 야! 언제 팔 거냐? 그건 나도 It's rice 끝이야 이제 아빠 뭐 더 해주는 거. with seasoned vegetable Yes. with rice, and this is eggplant. Yes. And everything is vegetable. 좀 주먹밥 아빠 뭐 해주는 and 거. soup, 이렇게 하긴 한 거야? 아까 거기 야! 무슨 얘기했냐고 파스타, 형부랑. 뭐 토마토, 무슨 얘기했냐고 형부랑. 이 오다, 카톡 데리고 와서 얘기했잖아. 무슨 얘기했냐고. 오, 형부랑 vegetable 카페에서 호떡, 얘기했잖아. 무슨 얘기했냐고. Oh, dessert? 얘기했잖아. 형부랑 coffee, 무슨 얘기했냐고. 카페에서. homemade beverage. Zajęły się oglądaniem imieninowych, żeby mogło mu zawiadomić połowy. One rice, one premium broccoli. Why? This is testing. You want to buy? You can check what is special. Why is pink? Jesteśmy w Suwon. Chciałam pojechać, zobaczyć
jak wygląda ta biblioteka, więc przyjechaliśmy do Starfielda w Suwon, no po prostu sprawdzić, mieć okazję chociaż raz odwiedzić to miejsce, tym bardziej, że jest to nowe i chyba 2 lata czy 3 lata ma i już wiele osób chciało zobaczyć to miejsce, więc czemu by nie? Ja też mam ochotę, widzę, że tutaj lody sprzedają. No spore jest to centrum handlowe, więc będziemy się rozglądać i przy okazji Wam pokażę, także pójdziemy coś zjeść. Pójdziemy zjeść okomiyaki. Mój mąż wymyślił, że tu jest bardzo dobre, więc chcę spróbować i będziemy pewnie po jedzeniu dopiero wybierzemy się do tej biblioteki Starfielda. Idziemy też sprawdzić do London Bagel Museum. Słyszałam, że jest teraz bardzo popularne i nawet jest kolejka, więc sprawdzimy może, jak to wygląda. Pewnie są bagle. Nie wiem, czy będziemy czekać w kolejce. Torby nie ma, ale kawę ma. Nej, kan ta med dina... Want to go. Walked over, joined in the line. Jaw dropped, you wearing all white. Wonder when you got so far. Yeah. Said hi and asked what's been up. Kept talking month after month. Your time, I can't get enough. Not alone anymore. You could be the one I'm looking for. You could be the one my heart adores. Got me in my head, yeah. Don't need second guesses. Falling but won't let it show. Słuchajcie, jesteśmy teraz na samej górze w Starfield Library in Suwon, więc wygląda naprawdę fajnie. Szkoda, że takiego miejsca nie mamy w Busan. Tutaj są takie bardzo popularne dwie właśnie biblioteki, a w Busan niestety nie mamy i to jest właśnie troszkę szkoda, że taka centralizacja jest w Korei bardzo duża i wszystko jest w okolicy samego Seulu. Dlatego też troszkę mi się podoba to, jak w Polsce jednak to jest wszystko rozłożone. Ja już o tym chyba wspominałam, że jest tak fajnie rozłożone, że w każdym mieście tak naprawdę coś mamy. Każde miasto zachwyca i interesuje ludzi. Cieszę się trochę, że nowy prezydent decyduje się troszkę rozłożyć te miejsca bardziej, żeby na przykład w Busan także zachęcić ludzi do mieszkania, dzięki czemu może więcej pieniędzy będzie można wpompować w różne atrakcje. Ja wiem, że my mamy morze, to jest chyba najważniejsza atrakcja, która przyciąga ludzi, ale jednak brakuje takich fajnych, gdzie też ludzie będą chcieli mieszkać. My na przykład jeszcze nigdy nie byliśmy u nas w Starfieldzie. Wiecie czemu? Bo właśnie nie ma nic takiego zachęcającego niż w innych miejscach w Busanie, które są bliżej nas, a jakby wybudować coś takiego tak, że przyciągnąć ludzi. Naprawdę ta biblioteka niesamowicie wygląda. Cieszę się, że tutaj jestem i tutaj mam okazję się przejść. Zjedziemy na dół, jeszcze porobię troszkę zdjęć i wtedy będę uciekać do moich dwójki dzieci. Właśnie się zastanawiam, czy u góry jest
jakiś park czy coś, bo można wejść po schodach i na dachu zawsze, prawie zawsze w takich miejscach są do zobaczenia jakieś widoki, czyli darmowe, jak to się mówi, punkty widokowe, darmowe punkty widokowe i myślę, że warto do takich zajść, jeżeli mamy ochotę, bo możemy zobaczyć dużo rzeczy. Tak samo już nieraz wspominałam u nas na Lotte Department Store w Nampo jest taki darmowy widok. Ostatnio nawet złapałam dziewczyny i im poleciłam, żeby one właśnie tam pojechały, bo odprowadzałam moją grupę i przy okazji spotkałam turystki z Afryki, sobie porozmawiałyśmy. Przyjechały tutaj, bo są zainteresowane Koreą i właśnie przyjechały zwiedzać. Busan jest bardzo rozległy, więc postanowiły pierwszego dnia pojechać do tej starszej części, o której Wam zawsze wspominałam, a inne dni spędzić w tej bardziej prestiżowej, jak się zna, Gwanali Haeundae, i poleciłam im, że warto skoczyć na Nampo, na widok na całe miasto oraz na Heunryonsang, czyli na widok nocny. Dobra, ja będę się tutaj rozglądała i później szukała mojego męża. Właśnie widzę, że chyba złe zdjęcie sobie zrobiłam, bo mój mąż powinien tutaj na tym balkonie stać. To jest dla Was taka informacja, że powinien stać tu na balkonie, a ja powinnam na dole być i wtedy mnie złapać na zdjęciu. No, żebyście nie popełnili takiego samego błędu jak ja, jakbyście mieli ochotę tutaj przyjechać, to właśnie w taki sposób, że stoimy na balkonie, osoba, która robi zdjęcie, stoi na balkonie, a druga osoba może stanąć albo pozować właśnie na drugiej stronie, dzięki czemu mamy widok taki ładniejszy. Też nie ma tutaj wtedy billboardów widocznych, a tam taka fajna starsza para, pokażę Wam. I remember we was with... Jesteśmy teraz w Suwon przy takiej fortecy i skoczymy na przejażdżkę balonem, jeżeli uda nam się, bo nie wiem, czy to nie jest w jakichś danych godzinach. Ludzi raczej się nie wydaje dużo, więc na spokojnie powinniśmy mieć miejsce. Kiedyś widziałam ten balon, byłam nim zainteresowana, więc czemu nie skorzystać tym razem, jeżeli mamy okazję. O, jakieś murale tu są nawet, zobaczę na sekundkę, pokażę Wam. No cool. A this is like... O, takie ukryte wejście. Chris, how you feel?
Elia, nie boisz się? Tak. Boisz się? Nie. Nie? Albo nie. Boys? Elia? Elia, trzymaj się mocno. Wow. 아빠 우리가 제일 커. Nasze ostatnie chwile w Suwon. Będziemy lecieć teraz do samochodu oraz po kawę. Ogólnie jest bardzo dużo ludzi, puszczają latawce, korzystają z balonów, siedzą sobie w cieniu. Naprawdę fajnie tu wygląda, fajny klimat ogólnie Suwon ma, więc warto odwiedzić, żeby troszkę spędzić wolnego czasu. Ogólnie właśnie z moim mężem rozmawiamy, że takie popularne rzeczy, które i takie właśnie z mężem też rozmawiam o takich popularnych rzeczach, co Koreańczycy lubią w wolnym czasie robić, to właśnie jak widzieliście, strzelać z łuku oraz puszczać latawce. To nie jest pierwszy raz, kiedy widzę, jak jest jakiś wolny skrawek pola. Bardzo często w Gyeongju można zobaczyć, jak Koreańczycy puszczają latawce, spędzają tak wolny czas, siedzą, ucztują na świeżym powietrzu. Naprawdę to jest fajne i widać, że jest to taki, może nie sport narodowy, no nie wiem jak to nazwać, ale po prostu forma spędzania wolnego czasu, obserwowania. I widać, że duże całkiem są te latawce. Tutaj tak ładnie wieje, może nie jest to mocny wiatr, więc może być takie puszczenie latawców bardzo przyjemne i naprawdę sprawiać dużo przyjemności nie tylko dzieciom, ale także dorosłym. Eli.